To 16. numer biuletynu analitycznego o kosmitach. Tematem odcinka podcastu są wydarzenia na ranczu Millerów. Tych informacji nigdzie w internecie nie znajdziecie, ani w żadnej książce. A przypadek ten jest bardzo wiarygodny. Wiedzę o nim zdobyłem w filmach dokumentalnych o UFO, których około 100 znajdziecie na mojej playliście 58B. To rancho jest 1000 razy ciekawsze niż stary zepsuty kotlet paranormalny, zwany przez swoich wyznawców ranchem Skinwalkera. Zaś w telewizji, w marnym dokumentalnym serialu telewizyjnym, ten zepsuty kotlet zwany jest ranchem kosmitów. Natomiast na przypadek rancha Millerów zwróciłem uwagę, gdyż pojawił się w 2 niezależnych filmach dokumentalnych. Przypadek jest bardzo ciekawy i rozbudowany, zaś świadkowie i wydarzenia są bardzo wiarygodne. Przypadek wystąpił w dość lubianym przeze mnie serialu Autostrada spotkań z UFO, czyli w serialu z Chuckiem Zukowskim w roli głównej. Mówiłem już o tym ufologu w nagraniu numer 4. W 4. nagraniu mówiłem też o fascynacji Piotra Telebiasia ranchem Skinwalkera, które to rancho nazwałem starym kotletem i które w mojej ocenie jest żałosnym miejscem niewartym dużej uwagi. Chuck Zukowski to były policjant z El Paso, którego zwolniono ze służby za zajmowanie się zjawiskiem UFO. Postawił się, bo chcieli zamknąć anomalną sprawę dochodzeniową, więc odebrali mu odznakę. Warto jeszcze dodać ciekawostkę, że jego siostrą jest ufolog Debbie Ziegelmeyer. Debbie Ziegelmeyer to dyrektor stanowy organizacji MUFON w stanie Missouri. Inna anegdota dotyczy jego rodziny. Od końca lat 80. w weekendy on wraz z 3 dzieci i żoną jeździł po Stanach, szukając UFO i zjawisk paranormalnych. W końcu jego dzieci wymyśliły hasło zrujnowane wakacje, bo w wakacje ciągle jakieś ruiny przeczesywali. Syn Chucka o imieniu Dan również występuje w tym serialu ufologicznym. Ale wracamy do tematu. Drugi film dokumentalny, w którym wystąpił omawiany przypadek, to Starożytni kosmici. Ten serial głosi ideologię, z którą się całkowicie nie zgadzam, ale często go oglądam, ten serial. Raz z powodu, że oprócz obłędnej ideologii dostarcza on bardzo dużo informacji. 2, że tematyka UFO jest tam prezentowana bez tej ideologii starożytnych kosmitów. A więc informacje dotyczące zjawiska UFO są w tym serialu prezentowane w miarę rzetelnie. W efekcie niektóre odcinki serialu są ważnym źródłem wiedzy o przypadkach UFO. Sprawami UFO w tym serialu zajmuje się głównie Nick Pope. Jest to najbardziej wiarygodna postać z tego cyklu telewizyjnego. Przejdźmy teraz do naszego przypadku. Otóż złożoność jego polega na koincydencji okaleczeń bydła, obserwacji obiektów UFO oraz nadmiarowej ilości wypadków drogowych w okolicach mostu nad rzeką. Wydarzenia te miały miejsce w okolicach miasta Trinidad w stanie Colorado w USA, w okolicach rzeki Purgatory. Co ciekawe, Purgatory znaczy czyściec, ale nazwa nie ma tu związku z jakimiś dziwnymi zjawiskami. Właściciele rancha, Sally i Tom Miller od 1996 roku do 2020 roku stracili aż 16 krów. Wszystkie te krowy zginęły w nienaturalny sposób. Chuck Zukowski badał przypadek porwania 2 krów przed 2020 rokiem. 2 krowy zniknęły tego samego dnia. Jedna była powykrawana, martwa, a druga spadła obok okaleczonej. Miała złamany grzbiet i jeszcze żyła. Chuck postawił hipotezę, że krowy były nieprecyzyjnie podnoszone przez kosmitów za pomocą tak zwanego promienia świetlnego. To takie pole energetyczne czy siłowe. Technologia kosmitów polegająca na zdalnym podnoszeniu zwierząt i ludzi jest znana osobom zajmującym się sprawami UFO. Jest bardzo dużo relacji dotyczących takiej technologii. Omawiane pole siłowe zazwyczaj dzieje się w widocznej wiązce światła. Więc Chuck Zukowski postawił tezę, że kosmici chcieli podnieść jedną krowę.
ale obok stała druga na granicy promienia świetlnego. I ona też została przy okazji podniesiona. Następnie spadła z pewnej wysokości, bo wyleciała z zasięgu pola siłowego. I dlatego znaleziono ją jeszcze żywą, połamaną, ale nie powykrawaną. Natomiast pierwsza krowa została przez kosmitów powykrawana i odłożona. Podobny był przebieg wydarzeń, bodajże w 2020 roku. A w zasadzie taki sam. Z krowy odcięta była górna część ciała. Do tego brakowało wyciętej wargi i ucha, ale brak było jakichkolwiek śladów drapieżnika. W innym przypadku w okaleczonej krowie stwierdzono wyjęcie serca, płuca i wątroby. I uczyniono to przez bardzo wąski otwór, czyli u wielu krów występowały chirurgiczne nacięcia i precyzyjne odcięcia konkretnych części ciała. Tajemnicze okaleczenia bydła są zgłaszane w USA od lat 70. Szczególnie dużo przypadków było w latach 1970–1979. A nawet ktoś stwierdził, że takich przypadków było około 10 000 od 1967 roku. Ale jak widać, zjawisko to występuje cały czas. Na przykład w zeszłym roku, czyli w 2024 w stanie Oregon, były zgłaszane precyzyjne usunięcia części ciał u kilku sztuk bydła. Wśród sceptyków w opozycji do pozaziemskiego pochodzenia okaleczeń bydła pojawiają się co najmniej dwie hipotezy alternatywne do opcji roboty kosmitów. Pierwszy konkurencyjny pogląd co do okaleczeń bydła to taki, że robi to jakaś sekta, na przykład satanistyczna. Drugi konkurencyjny pogląd, reprezentowany również przez kilku polskich ufologów, to taki, że robią to tajne służby amerykańskiego nadzoru weterynaryjnego, że te służby w tajny sposób monitorują choroby prionowe bydła, takie jak BSE, czyli choroba szalonych krów, i że robią to nieoznakowanymi helikopterami. Porywają krowę helikopterem, wykrawają jej kawałki ciała do badań, a następnie zrzucają ją z helikoptera na pastwisko. Według mnie oba przytoczone, sceptyczne wyjaśnienia są absurdalne. Ale z tym nadzorem weterynaryjnym to podejrzewam, że przyczyna sceptycznego wyjaśnienia wynika u tych ufologów z minimalizowania pozaziemskiego pochodzenia kosmitów. Po prostu tym ufologom porywanie krów przez kosmitów całkowicie nie pasuje do ich ideologii, czyli paranormalnego tłumaczenia zjawiska UFO. Wróćmy do naszego przypadku. Według właściciela rancha, Toma Millera, analiza truchła, której dokonał właśnie przy ufologu Nicku Pope chyba w 2020 roku, wykazuje, że ta krowa również była zrzucona z wysokości. Ranchar orzeka jednoznacznie, że tak nie wygląda padnięta krowa. Wyraźnie żebra się wklęsły, świadcząc o upadku z wysokości. Reasumując, coś zrzuciło te krowy na ziemię. Objawy zrzucania zwierząt z wysoka są dość powszechne w przypadkach okaleczeń bydła. Według Lindy Moulton Howe, znanej badaczki tego tematu, odpowiedzialni za to są kosmici. Są doniesienia, że przed znalezieniem martwej krowy widać było promień światła skierowany z góry w kierunku miejsca, gdzie potem była znaleziona okaleczona martwa krowa. Okaleczenia bydła na rancho Millerów to nie były jedyne przypadki w okolicy. Na lokalną policję zgłaszanych było wiele przypadków od innych farmerów. U innego hodowcy w okolicy, ranchera Mike'a Durena, mieszkającego niedaleko rancha Millerów, dwie krowy zostały zabite. Jedna krowa miała wycięte wymiona. Tych krów nie ruszały w ogóle drapieżniki. Przez 2 tygodnie truchła tych zwierząt nie były przez nie w ogóle jedzone. W okolicy rancha Durena były w tym czasie widywane światła na niebie śledzące ludzi. Są doniesienia, że podobne światła były widziane na tych terenach już w latach 40. Podam jeszcze inny przypadek z okolicy, kilkadziesiąt kilometrów na północ. W Westcliff na ranchu Walkera coś zabiło 2 kozy, 3 bolce, klacz i świnie. W ciągu 1,5 tygodnia miał kontrolę wody i pokarmu dla zwierząt. Nic złego w nich,
nie stwierdzono. U klaczy zniknęła ciąża i wycięto jej organy płciowe. Nad tamtym ranczem również widać było dziwne światła na niebie. Rancher widział bardzo jasne światło 200 metrów od siebie. Obserwował je przez lunetę w karabinie. Światło raptem odleciało. Dużo dziwnych świateł było również widać nad pobliskimi górami. A więc widzimy koincydencję świateł na niebie i okaleczeń bydła. Nie inaczej było u Millerów. Bardzo ciekawa była wizyta 2 czerwonych kul tuż przy szybie pokoju Toma. A było to tak. Tom położył się na łóżku, na boku, żeby odpocząć. Jak spojrzał na okno, to zobaczył tuż za szybą 2 świetlne, czerwone kule obok siebie. Świetlne kule w oknie były wielkości piłki tenisowej. Odwrócił się plecami do kul w przeciwną stronę. Czyli przestał na nie patrzeć, bo pomyślał, że może śni. Po 5 minutach łóżko zaczęło drżeć. Dom zaczął wibrować jak przy trzęsieniu ziemi. Zaś na jego ramieniu wystąpiła gęsia skórka. Spojrzał ponownie na te czerwone kule za oknem. Jak na nie spojrzał, to one szybko, prawie natychmiast zniknęły i od razu wszystko przestało drżeć. Rano nie mógł chodzić. Nie mógł się w ogóle podnieść z łóżka. Zesztywniała mu noga. A kolejnego dnia mu to wszystko przeszło. Wszystkie objawy ustąpiły. Naukowiec Travis Taylor badał pole magnetyczne w okolicach szyby. Twierdził, że przy szybie dziwnie spadało pole magnetyczne, co się zazwyczaj nie zdarza. Te czerwone kule za oknem to nie jest jedyne spotkanie Toma Millera z kosmitami. Przez rancho Millerów przebiega droga istotna dla okolicznych terytoriów. Małżeństwo Millerów wracało z pobliskiego miasta Trinidad około północy. Gdy jechali po moście ponad rzeką Purgatory, to widzieli 3 światła nieruchome na niebie. To nie mogły być helikoptery. To było tam, gdzie giną ludzie. Na przestrzeni mili zginęło tam aż 19 osób. Wypadki śmiertelne są między 6 a 7 milą między takimi znacznikami drogi. Drogowcy poprawili te szosę, ale ludzie dalej giną. Wypadki między 6 a 7 milą w okolicy mostu na rzece Purgatory wydają się być powiązane z pojawiającymi się tam światłami. Rzeka przecina dokładnie po środku ten prosty odcinek drogi. Ten, o którym mowa, czyli śmiertelny odcinek o długości 1 mili. Scenariusz wypadków mógł być następujący. Zjeżdżając w dolinę rzeki, kierowcy przypuszczalnie dawali gazu, pewnie ze 140 km na godzinę, bo znali tę drogę aż za dobrze. Raptem widzieli świetlną kulę wylatującą na przykład z rzeki albo spadającą z nieba. I wtedy tracili panowanie nad pojazdem z powodu szoku, dezorientacji i prędkości. Rzeka wydaje się mieć znaczenie zarówno w sprawie wypadków, jak i precyzyjnych okaleczeń bydła. Tom Miller zrobił mapę tajemniczych padnięć bydła. Wynika z niej, że bydło ginie głównie wzdłuż rzeki Purgatory. Według Chucka Zukowski światło na niebie, tajemniczy pomór bydła i precyzyjne okaleczenia oraz rzeka Purgatory wydają się być ze sobą powiązane. Trzeba by do tego zbioru niewyjaśnionych zjawisk dodać czerwone kule oraz wypadki śmiertelne na drodze przy moście. Podsumowując, według mnie te wszystkie wymienione tajemnicze zjawiska to sprawka kosmitów. Jest jeszcze jedna hipoteza Chucka Zukowski dotycząca tych tajemniczych wydarzeń. Nie tylko tych z rancha Millerów, ale z całych Stanów Zjednoczonych. A według niektórych dotyczy to całej kuli ziemskiej. Otóż niedawno Chuck Zukowski dostrzegł pewien wzorzec, że w Stanach Zjednoczonych UFO zwykle pojawia się wzdłuż 37 równoleżnika. Według niego różne niewyjaśnione okaleczenia bydła, różne obserwacje oraz ślady po UFO oraz inne niewytłumaczalne zjawiska jakimś dziwnym trafem te zdarzenia miały miejsce na 37 stopniu szerokości geograficznej. A równoleżnik ten stanowi dokładnie granicę między Utah i Arizoną.
Colorado i Nowym Meksykiem, a także Kansas i Oklahomą, co do minuty kątowej. Tak chyba te granice wyznaczono właśnie według tego równoleżnika, jak przy linijce na mapie. Tu jeszcze warto dodać, że rzeka Purgatory również przycina 37 równoleżnik. Według niektórych wzdłuż północnego 37 równoleżnika zgłoszono tak wiele raportów dotyczących obecności UFO oraz innych tajemniczych zjawisk, że zaczęto ten równoleżnik nazywać autostradą UFO. Na deser postawię kilka swoich koncepcji roboczych. Jeżeli kule latają nad rzeką, która czasami jest dość płytka, to może ma to związek z tankowaniem, czyli tankują wodę jako paliwo. To akurat jest zgodne z obserwacjami z całego świata. Teraz druga koncepcja. Latają sobie kule czerwone i żółte, krowy znikają, potem spadają z wysokości, okaleczone. Czyli mógłbym postawić drugą koncepcję, że te kule to są w rzeczywistości duże pojazdy kosmitów, tylko one wchodzą w taki tryb latania, okazywania się, że są zmniejszone, bo są w swojej bańce czasoprzestrzennej, gdzie mogą wyczyniać różne cudactwa. Oczywiście cudactwa z naszego punktu widzenia. To koniec 16 numeru biuletynu analitycznego. Nie zapomnijcie o moich wcześniejszych nagraniach, czekają na Was. I prośba gorąca o polecanie mojego kanału, bo mam już trochę dosyć marnej klikalności moich audycji. Więc szkoda, żebym zrezygnował z mojej działalności, którą prowadzę dla dobra ludzkości. Pozdro